Ej, udało Ci się kiedyś zalać biszkopt? Udało się. Jeżeli Wam również zdarzył się kiedykolwiek potop w biszkopcie, to koniecznie obejrzyjcie ten nasz dzisiejszy odcinek. Pokażemy Wam, wytłumaczymy, opowiemy, jak nasączyć biszkopt, aby był idealnie wilgotny. A wiesz, Agnieszka, że jak ja przelałam ten biszkopt, to zgadnij, czym ja to zrobiłam. Nie mam pojęcia. Pędzelkiem to nasączanie biszkoptu. No tak. I jeżeli ktoś się zastanawia, czy pędzelkiem można przelać biszkopt, to tak, można. Ja zaczynałam właśnie moje biszkopty nasączać od samego początku tym takim pędzelkiem z włosiem. Bo nie, wtedy jakoś nie było butelek, chyba nie było. Powiem, że parę lat temu to butelki to niedawno weszły. To nie było tych butelek. Były też sposoby na łyżeczkę, ale mi się podoba ten sposób na pędzelek. Jak teraz to wspominam, to mi się chce śmiać, słuchajcie, bo tym pędzelkiem nasączanie tego biszkoptu to nie trwało tam, wiecie, 3 sekundy, tak. tylko to tak parę minut, bo to tak się nasączało pędzelek i na biszkopt. Nasączenie biszkopt i po prostu to trwało i trwało. I ja byłam właśnie teraz jestem takim zdziwiona, jak mi się udało ten biszkopt tym pędzelkiem zalać. Też mnie to zastanawia, jak to mogłaś zrobić, bo ja zalałam biszkopt i to nie raz, ale robiłam to łyżeczką, czyli ten taki stary sposób, tak. Kiedy łyżeczką się nasączało i zdarzyło mi się, bo tak chciałam bardzo, bardzo dokładnie. Oczywiście też nie trwało to chwilę, tylko trochę czasu to trwało. Nasączałam, żeby było w każdym miejscu, no i nieraz się zdarzyło. Ale ja mam wrażenie, że łyżeczką jest trudniej, bo jak łyżeczką lejesz na biszkopt, to tak by w jednym punkcie. Tak, zdecydowanie. A pędzelek tak. jakoś, ale w sumie też w jednym punkcie, bo jak pędzelkiem nasączacie, to mimo, że on jest taki szerszy, to jednak jak przytykamy na wilżony pędzelek do biszkoptu, to jakby to miejsce tego styku od razu się jakby napełnia tą wodą. Od razu się nasypa. To było takie, mam wrażenie, że błędne takie wrażenie, że się większa przestrzeń tego... Przestrzeń? Powierzchnia tego biszkoptu nasączała. No dobra, Magda, to tylko teraz pytanie, co to znaczy dobrze nasączony biszkopt? Czym dla Ciebie jest dobrze nasączony biszkopt? Łatwiejszy zasad pytań, poproszę. No właśnie, widzicie, to jest bardzo trudne, bo każdy ma jakieś takie inne odczucia? Nie odczucia, ale trudno to wyjaśnić mi tak osobiście, co to znaczy dobrze. To taki, że nie przylany, właśnie, że jak go sobie nakładam na łyżeczkę i jak już jem, to nie czuję takiej papki. I nie jest za suchy. Jak już takie mam wrażenie, że jak już taki jest taki, nie wiem, nie lubię bardzo za mało nasączonych biszkoptów, ani też za dużo. No trudno to, Agnieszka, tak wytłumaczyć. No właśnie, dlatego ja tak zawsze pytam też, jak czasami na szkoleniach ktoś mnie pyta, jak nasączyć dobrze biszkopt, to ja zawsze zadaję to pytanie, czym jest dla Ciebie dobrze nasączony biszkopt, bo dla jednego będzie lekko zwilżony wodą, czy tam jakimś nasączem, dla innego trochę więcej, więc to nie jest takie, odpowiedź na pytanie, jak nasączyć dobrze biszkopt jest bardzo, bardzo trudna i nie ma jakiejś takiej odpowiedzi jasnej, dlatego, że dla jednego trzeba więcej tego nasączu, a dla drugiego mniej. Zanim przejdziemy do konkretów, to może coś jeszcze wyjaśnimy, ponieważ krąży taka teoria na Instagramie i też na grupach tortowych, że jakby jest odpowiednia ilość nasączenia na odpowiednią grubość biszkoptu. Na przykład na biszkopt 2-centymetrowy wystarczy na przykład 60 ml nasączenia. I powiem Wam, że ja to próbowałam zrobić, bo tak mi się dziewczyny pytały na Instagramie, ile ja daję nasączenia na biszkopt, dokładnie, żebym podała właśnie ilość mililitrów. Tak. I próbowałam sobie to wymierzyć. No i stwierdziłam, że to nie jest takie proste, bo dziś znalazłam jakąś tam liczbę przez inną torciarę podaną. Tak. I u mnie się to nie sprawdziło, bo było tego nasączenia za mało. I stwierdziłam, i tak zastanawiałam się, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego u niej się to sprawdziło, a u mnie nie. No i tak pomyślałam. I tak doszłam do wniosku, że słuchajcie, każdy biszkopt jest inny. Już mówiłyśmy o tym z Agnieszką wcześniej, na naszych odcinkach wcześniejszych. Macie tutaj playlistę na temat biszkoptów. Tak. Tam sobie możecie właśnie obejrzeć, jak różne składniki wpływają na nasz biszkopt. No i słuchajcie, jak mąka, dacie odrobinę więcej mąki do biszkoptu, to ten biszkopt potrzebuje, jakby powiedzieć, więcej nasączenia. Zgadza się. Bo on jest bardziej streściwy, bardziej gęsty. Tak. A jak zrobicie puszysty biszkopt, taki leciutki i dacie na taki puszysty biszkopt tyle samo nasączenia, czy dałyście na ten bardziej zagęszczony biszkopt, to on Wam się po prostu wyjdzie z niego paćka. Po prostu wybrzuszy Wam się pod wpływem ciężaru kremów, on się Wam wybrzuszy, bo ma za dużo nasączenia.
Dobrze tak Agnieszka wytłumaczyłam? Tak, to też wiecie, nie da się tak dokładnie określić ile mililitrów, dlatego że też wiesz, rozłożenie tej odpowiedniej ilości mililitrów na tym biszkopcie, żeby wszędzie Wam starczyło, też jest trudne, bo niektórzy jak na przykład mają mocniejszą rękę, w zależności od tego, czym nasączacie, jeśli chodzi o sprzęt, na przykład my nasączamy tą butelką naszą, tak? Tu widzicie to zdjęcie. Tą butelką nasączamy, no to wystarczy, że ktoś delikatnie mocniej nasączy w jednym miejscu, to już na następne miejsce też mu braknie, bo to też trzeba brać pod uwagę, że trzeba to wtedy dokładnie rozłożyć i to nie da się tak dokładnie powiedzieć, właśnie zależy też od biszkoptu. To też w poprzednich odcinkach na temat biszkoptów rozmawiałyśmy o tym, że na przykład chyba wspominałyśmy o tym, że pieczemy biszkopty z tego samego przepisu, a wychodzą nam różne biszkopty, tak? Mamy ten sam przepis, robimy je bardzo podobnie, w zasadzie identycznie, a potem piekarnik jednak robi swoje. U jednego może wyciągać więcej wilgoci, z piekarnika wychodzi więcej wilgoci, inny będzie miał bardziej wilgotny, więc tak naprawdę bardzo ciężko jest to określić i sprecyzować co do mililitra. Dokładnie i to właśnie mówię o tym piekarniku. Jeżeli przytrzymacie biszkopt odrobinę dłużej, kilka minut dłużej, ten biszkopt będzie bardziej suchy, więc automatycznie będzie potrzebował więcej nasączenia. Dokładnie. Jeżeli będzie taki już bardziej fajny, taki wilgotnawy, tak się będzie Wam wydawał, że jest super, no to taki biszkopt potrzebuje automatycznie mniej. Więc tutaj takie ilości, konkretne ilości mililitrów mogą się u Was sprawdzić. Jak najbardziej mogą się sprawdzić u tej osoby, która to Wam podaje, bo ona ma już ten biszkopt tak sprawdzony, używa tych samych składników cały czas i automatycznie wie, jak ten biszkopt wygląda i może sobie powiedzieć, że używa 50 ml na jeden blat biszkoptu. Niestety Wy, używając innych składników, mając inne piekarniki, ten czas właśnie pieczenia się wydłuża, automatycznie ta sama ilość może Wam się do nie sprawdzić. No tak, bardzo często tak jest, dlatego takie podawanie uważam też za taką wartość przybliżoną, nie że bez sensu, bo mniej więcej można się tym kierować, ale jeśli czujecie, że potrzebujecie tych 10-20 ml więcej, to po prostu dajemy. Tak naprawdę nauka nasączania jest rozłożona w czasie, po prostu im więcej tortów będziecie robić, tym lepiej będzie Wam to wychodziło, a i tak czasami może nie wyjść, prawda? Dokładnie. Taka właśnie metoda prób i błędów niestety. Jak już mówiłyśmy o tym, że mąka i właśnie jajka mają wpływ na strukturę naszego biszkoptu i to też ma wpływ na nasączenie, to też rodzaj tego biszkoptu. Na przykład ja zauważyłam już w trakcie tych kilku lat, że biszkopt kakaowy potrzebuje więcej nasączenia. Tak, zdecydowanie. Nie wiem co to powoduje, dlaczego on mam wrażenie, że jak dam tą prawie taką samą ilość przy jasnym, to on jest bardziej suchawy. Co jest takie kakao tak powoduje? To znaczy ten nasz biszkopt czekoladowy, czyli z kakao, tak mówimy, że to jest czekoladowy, wchodzi więcej wilgoci, bo tam jest tłuszcz, tak? Kakao to jest tłuszcz i on się zupełnie inaczej tam usadawia, tak? Inaczej tam wchodzi, inaczej się rozprowadza. Ten biszkopt czekoladowy, on jest też bardziej stabilny, tak? Więc można dać tego nasączu troszeczkę więcej. A przy takim klasycznym, zwykłym biszkopcie, kiedy mamy tylko jajka, cukier i mąkę, to niestety jest tak, że jak damy tego nasączu za dużo, on jest mniej stabilny, on jest mniej trwały, tak? Jest bardziej delikatny, więc jakbyśmy dali z kolei tyle, co do czekoladowego się powinno dać, to tak naprawdę go zalejemy i nic z tego nie będzie. Tak samo te biszkopty wysokotłuszczowe, tak? Maślane. Tak, maślane, takie jak genueski na przykład, tak? Tak, ostatnio już piekę ten Twój biszkopt maślany, który podałaś mi nowy przepis, będzie niebawem u nas ten przepis na kanale, więc obserwujcie nas. To właśnie zauważam, że tam potrzebuje dać więcej nasączenia tego on maślanego. Zdecydowanie więcej potrzebuje nasączenia. Jeśli nasączycie go dokładnie tak samo jak zwykły, klasyczny biszkopt, to tego nasączu będzie za mało. Chociaż ja się spotkałam, i to właśnie a propos wracając do tego, że każdy ma inne odczucie co do wilgotności. Na przykład wiele osób twierdzi, że biszkoptów tłuszczowych już nie trzeba nasączać. Też to słyszałam i ja się, jak powiedzieć, osobiście jak testuję te moje te maślane, to się z tym nie za bardzo zgadzam. I jednak mimo nawet jak mam taki przepis na takie ciasto czekoladowe, to powiem Wam, że tak troszkę jeszcze zawsze tej wody dodam, bo mam wrażenie, że jednak jak stoi w tym złożony i w tym torcie, on jakby inne, nie wiem, czy te kremy, czy coś, jakby jak są żelatyną, to mam wrażenie, że zabierają tą wodę, tą wilgoć z tego ciasta czy biszkoptu. Może być takie wrażenie. I przez to zawsze niestety, nawet jak mam bardzo wilgotny ten biszkopt, to zawsze go nasączam, szczególnie jeśli ten maślany. No właśnie i tu wchodzi znowu ta kwestia tego, że każdy z nas inaczej odczuwa i każdemu będzie pasowało co innego, więc niektórzy nie nasączają tych takich wysokotłuszczowych biszkoptów. Jeśli im smakuje, to ok, natomiast ja też wolę, żeby był nasączony i nasączam go nieco mocniej niż zwykły, klasyczny biszkopt.
A wydawałoby się, że wystarczy mniej do takiego jednak maślanego, nie? No tak Bo mi się jakby wydawało. Z reguły się wydaje, że on jest jak maślany, taki tłusty, taki wilgotny i wydawało się, że można dać mniej. Ja daję troszeczkę więcej, zawsze staram się dać trochę więcej, więc no to jest taka bardzo indywidualna kwestia. Wiecie, ja nawet będąc kiedyś na jednej imprezie, gdzie było kilkadziesiąt osób, jedni na temat tortu, który był to nie był mój tort, ale był gdzieś tam z zewnątrz, jedni twierdzili, że jest super nasączony i elegancko, a inni mówili, że za suchy, więc to naprawdę jest bardzo, bardzo indywidualne. Trzeba znaleźć swoją drogę, podpasować się trochę pod swoje gusta, a i tak ktoś Wam kiedyś może powiedzieć, że ten biszkopt był za mało nasączony. Albo za dużo. Albo za dużo. Jeszcze jedna, Agnieszka, bo mówiliśmy o tym, że można przelać biszkopt, ale czym takim właśnie, jak poznać, że przelałyśmy biszkopt? Takim najbardziej widocznym jakby... Co pokazuje nam, że biszkopt został przelany? No słuchajcie, w pierwszym momencie w ogóle tego nie widzicie, tak naprawdę, tak. Nie widać. Okaże się, czy został przelany w momencie, kiedy ściągniecie rant, jeśli pracujecie na rantach bądź w folię. Ale nie zawsze. Może jeszcze to nie być taki moment, bo jak jest ściśnięty biszkopt i na przykład ściągnięcie rant i od razu zaczniecie tynkować, to on jeszcze nie zdąży tak siąść. Tak, no siądzie Wam w trakcie tynkowania. Tak. Wtedy... I właśnie, w trakcie tynkowania taki biszkopt może Wam siąść i będziecie to wtedy widziały, jak otynkujecie, że macie taką po prostu wybrzuszenie. Tak, wybrzuszenie. I to dokładnie. Nie w miejscu kremu, tylko się w miejscu biszkoptu. I to jest właśnie taki widoczny znak, że coś poszło nie tak. Ale ja Wam muszę opowiedzieć sytuację. Nie wiem, czy moja klientka sprzed wielu, wielu lat jeszcze, może nie będzie nas oglądała, to Wam opowiem, jak kiedyś zrobiłam tort. I pamiętam, że to był pierwszy tort, jeden z takich pierwszych w ogóle gdzieś tam na sprzedaż, jak zaczęłam robić. I pani sobie zażyczyła tort o smaku limonki, była frużelina z kiwi, jakiś tam krem śmietany, nieważne. Ja naprawdę nie miałam zielonego, tylko weźcie poprawkę na to, żeby to było gdzieś z 12-13 lat temu, albo nawet więcej, już nie pamiętam. Nie wiedziałam, że jak kiwi używamy, to żelatyna nie zadziała. Tak? Nie zagotowałam sobie kiwi, nie używało się wtedy też pektyn ani nic takiego, więc używałam normalnej żelatyny. Zrobiłam sobie tą moją frużelinę. Bardzo dobrze nasączyłam biszkopty, ponieważ pani chciała, żeby to był tak zwany pijany tort. I tam było mojito chyba wlane jakieś, takie naprawdę fajne smaki, bardzo fajnie tutaj to kiwi pasowało. Natomiast jakby po wyciągnięciu z rantu, wtedy jeszcze nie było rantów, z papieru wyciągnęłam, nic specjalnie nie widziałam, że coś się dzieje nie tak. Jakoś tam otynkowałam, jeszcze wtedy nie miałam takich też umiejętności, zdolności do tego, żeby tynkować dobrze na kancik i żeby było idealnie gładko i też były inne standardy i człowiek się nie przejmował, że tam beczka się zrobiła, bo to były inne czasy. I wiecie, kiedy poznałam, że coś się stało, bo nie dość, że mocno nasączyłam te blaty, to jeszcze puściło mi wodę z kiwi, doszło do tych blatów i słuchajcie, przyjechała klientka po tort, ja idę po tort do lodówki, wyciągam go, a ja mam cały blat w soku. Poszło mi, tego nasączenia było za dużo. Ja wiedziałam, że nasączenia jest dużo i tam gdzieś mi się wybrzuszało, ale wiedziałam, że to jest to. A potem jeszcze poszła mi ta woda z tej frużeliny z kiwi. Ja dotknęłam i po prostu wszystko było w soku. Wszystko po prostu spod tortu mi wyszło, wypłynęło. I co zrobiłaś? Wstyd się przyznać. Wydałaś? Tak, ponieważ panie zamówiły ten tort na wieczór panieński, to było już bardzo, bardzo późno wieczorem odbierały. Ja to wszystko wytarłam, wydałam ten tort klientce, ale panie już były takie, powiedzmy, mocno wesołe, więc potem dostałam zdjęcie z jakiejś knajpy, na szczęście gdzieś tam było strasznie ciemno tam było, więc one nawet chyba nie zauważyły. I napisały mi, że tort był fantastyczny, cudowny i dawno nie jadły takiego dobrego tortu, więc kamień z serca mi spadł, po prostu nie zauważyły i wydałam ten tort wtedy. Teraz bym tego nie zrobiła, ale no wiadomo, że człowiek tak zestresowany, jeszcze nie wiedziałam, co zrobić. Także też musicie brać pod uwagę, do czego to też chciałam powiedzieć. Że może tutaj była taka hardkorowa sytuacja, że ta frużelina po prostu nie została frużeliną, tylko sok mi się zrobił, ale też rodzaj kremu, którego używacie, z niego też może wychodzić trochę wilgoci do naszego biszkoptu. Krem śmietankowy bardzo często wychodzi trochę tej wilgoci do naszego biszkoptu, więc jak trochę sobie nawet nie to, że przelejemy, tylko tak zmieścimy się w tej górnej granicy, a jeszcze ten nasz krem puści trochę wody, no to może się okazać, mimo że dobrze nasączyliśmy, no to jednak ta woda, w cudzysłowie woda z naszego kremu, może też zwilżyć za mocno ten biszkopt, więc i tak się zdarza. Może się w ten sposób zdarzyć. No moja sytuacja była hardkorowa, to w ogóle do dzisiaj to wspominam po tylu latach, ale faktycznie może się tak zdarzyć i trzeba brać to pod uwagę. No i trzeba, jak już
wspomniałaś, wróżeliny. Ja na początku, jak zaczęłam tortować, wkładałam wróżeliny bezpośrednio na biszkopt. No i później przy krojeniu miałam takie ładne, kolorowe biszkopty od soku. I też zdarzyło się właśnie, że miałam fajnie nasączony i właśnie dodatkowo jeszcze poszedł sok z tej wróżeliny, nie? Dlatego teraz już, jak powiedzieć, jest nowa szkoła. Tak. Kładziemy na biszkopt najpierw chociaż cienką warstwę kremu. Żeby zaizolować. Tak. Gdybym ja wtedy to zrobiła i gdybym wtedy to wiedziała, to też bym tak zrobiła. Inaczej by było. I to by się zamknęło w tym moim kremie, bo teraz dajemy krem pod spód i dajemy po bokach i dajemy na. No tak. A wtedy się tego nie robiło. To Ja też bezpośrednio położyłam na biszkopt, bezpośrednio, no i tak się skończyło, jak się skończyło. Teraz omówmy tak przez chwilę, czym możemy nasączyć te biszkopty. Bo jak ja wspominałam na początku, ja to robiłam przez kilka pierwszych lat pędzelkiem i później od razu z pędzelka przerzuciłam się na butelkę Agnieszki, ponieważ ona ją na swoim szkoleniu poleciła i powiem Wam, że nasączenie pierwszego biszkoptu to był dramat, słuchajcie. Bo Agnieszka tak fajnie pokazywała, tak ładnie leci, tak nie za dużo, a jak ja pierwszy raz nacisnęłam, to po prostu był potop. I tak powiem Wam, że 3 takie pierwsze torty były troszkę za dużo nasączone przez tą butelkę. I dopiero później tak wyczułam w tej butelce Agnieszkę. Agnieszka, pokaż mi daj mi tą butelkę, masz? Idę. Bo ja tak pustą rękę. O właśnie, o to mi chodziło, tak lepiej pokazać, jak coś ma się w ręku, a nie tak rękę sobie ściskam. No i teraz Wam tak pokażę, Agnieszka tutaj Wam w zbliżeniu to pokażę, jak taka butelka działa. Ona jest bardzo fajna, tylko na początku, jak tak jakoś Agnieszka pokazać, o czym to będzie widać, przy przywracaniu butelki już woda leci, więc ja na początku sobie miałam, obok biszkoptu miałam taką szklankę, gdzie tak by ta pierwsza woda poszła obok, ale teraz już nie, już potem mi szklanka dodatkowa, więc automatycznie przywracam nad biszkoptem i zobaczcie, jak tak nie powinno lecieć, ale czuję lekki nacisk i pewnie dlatego. Można tak delikatnie, albo może tak... O Jezu. Znam taką jedną torciarę, co tak pokazywała, że można tak nasączać biszkopty. Nie, to nie. I właśnie o to chodzi, że jak zrobić tak delikatniej, to wtedy jest mniejsza szansa, że ten biszkopt Wam się przeleje. Jak już dusicie w ten sposób, to jest po prostu... To zalejecie biszkopt, to w ogóle nie ma o czym mówić. I dlatego mi się ta butelka tak właśnie podoba, że to ekspresowo można sobie ten biszkopt ładnie nasączyć. Ale to tutaj nawróciłaś. Dobra. Tak, tu mam drugą butelkę i ja akurat jej nie lubię, ale to są zdania podzielone, bo ja też na szkoleniach jak mam, to jednym osobom pasuje, drugim nie. Nie wiem, czy jej używałaś już? Nie, bo nie mam jej. No właśnie, to jest inna, tak, bo ja ją bardzo lubię i to jest moja ulubiona butelka. Tu jest z innej firmy, nie będziemy podawać nazwy, spróbuj sobie nią, zobacz sobie jak nią... Ona w ogóle ma mniejszy promień, jak widzisz. Tak, mniejsze jak być otwór ten i... Ja na przykład nie lubię jej trzymać, bo ja mam dosyć duże dłonie i mnie się ją niewygodnie trzyma. Nie wiem jak Tobie. Ta jest lepsza, no. Lepsza. Lepsza do chwycenia, więc... Nie, mimo że ładny różowy ma ten, to nie. Różowy. Dobrze. Ale bardzo polecamy te butelki, mimo że na początku... Mimo że na początku może Wam się wydawać, że za dużo tego nasączenia leci, to tak mówię, metoda prób i błędów. Tak. Zacznijcie od takich małego nacisku i sobie możecie potem zwiększyć, zależy jak tam właśnie te biszkopty Wam będą wychodzić. Kolejna rzecz to pędzelki. Tak, pędzelki. Czy to jest dobra rzecz, bo ja zawsze mam wrażenie, że jakby pędzelek używam do nasączenia, ale czasami niektóre dziewczyny używają pędzelkę jeszcze do smarowania pieczywa surowego, jak przed pieczeniem jajkiem. I można używać pędzelków do nasączenia tylko wtedy i wyłącznie, jak ten pędzelek jest używany do nasączenia. No tak, żeby nie było... Ale ja w ogóle nie jestem miłośniczką pędzli. Dawniej się tak robiło, też były takie... nie wiem, czy Ty miałaś pędzelek z włosiem, czy miałaś silikonowy? Bo niektórzy robią silikonowy. Właśnie widzę, ale ja mam wrażenie, że te silikonowe to jakby ta cała woda spływa i... Znaczy ja nie lubię ani jednych, ani drugich, bo po pierwsze mizianie po tym biszkopcie powodowało, ja chyba raz czy 2 razy to próbowałam, powodowało, że się okruszki przyklejały też, nie? Tak jakoś tak ciągnęło i bardzo mnie to irytowało. No ale nie wiem, w ogóle biszkopt jest choropowaty i mazianie go pędzlem mnie nigdy nie leżało. Ja nie maziałam, tylko tak przykładałam. A, przykładałaś. I tak klepałam. Nie, to w ogóle nie moja bajka, więc ja się na temat pędzelków nie wypowiadam, ale widziałam to na silikonowych pędzelkach i też mi tam ciągle widzę te okruszki i mnie to bardzo denerwuje, więc ja jakby tego tematu możesz rozwinąć jak chcesz, ale ja nie rozwijam, bo ja już przestałam to robić i takie właśnie to było to, że ten pędzelek fajnie to wyglądały takie, jak się tak film oglądało jak pędzelkiem, no ale to dużo czasu zajmowało. Dużo czasu. To jest dużo szybsze. I też nie było w stanie tak sprawdzić, czy ten biszkopt jest równomiernie nasączony w każdym tym, więc jak przyszło na butelkę, to naprawdę niebo a ziemia. Ale co z łyżeczką? Czy to tak
taki... Znaczy łyżeczka nasącza punktowo i też czasami mnie ktoś pyta, czy może używać butelki z dzióbkiem. Aha, są takie. I to działa jak łyżeczka, czyli nasącza bardzo punktowo w jednym miejscu. Oczywiście tak się kiedyś robiło i ja też tak robiłam na początku, no bo nie znałam różnych innych możliwości, ich po prostu wtedy nie było, więc robiłam to łyżeczką i to właśnie tak w niektórych punktach się nasączało, a w innych nie, więc bardzo tego nie lubiałam. Potem przeszłam na psikacze do kwiatków. Używałaś kiedyś? Nie. Tak, no takie wiecie, butelki do psikania. Tak? Bo nie wiem, nie widziałam takiego sposobu. Robią, dziewczyny robią. No i teraz tak, są dwie opcje, ponieważ one mają i różne ustawienia, albo są też różne butelki. Jedne psikają tak, że mają taki ostry strumień, najpierw od tego chciałam zacząć, taki ostry strumień, czyli też bardzo punktowo nasączają, a drugie z kolei robią taką bardziej mgiełkę, na przykład ja do kwiatków w domu taki mam, że mgiełkę robi. Tak. No i wtedy możecie sobie tam psikać, większość i tak leci w drugą stronę, możecie sobie psikać i wtedy na tym biszkopcie wiele nie zostaje, więc, ale przez pewien czas tego używałam, tylko że tym nasączyć to już był dramat, bo to trzeba było psikać. I dookoła leciała woda. Dookoła, no wszędzie była ta woda. Także używałam tego przez dłuższy czas, ale w momencie, kiedy poznałam tą butelkę, to po prostu wszystko się zmieniło. Dla mnie to jest najlepsza rzecz, jeśli chodzi o sprzęt do nasączania. Naprawdę ekspresowo można tym nasączyć. A jeszcze mam pytanie, takie ważne. Jak mamy wodę, ja przygotowuję za każdym razem wodę do nasączenia. Tak, wodę trzeba przygotować. Tak, żebyśmy nie taką z kranu nie... Zdecydowanie. My tu jeszcze z Magdą jesteśmy w tej sytuacji, że u nas w Krakowie można na przykład pić wodę bezpośrednio z kranu. Ale nigdy nie wiadomo tak naprawdę, czy nie wiem, może być jakaś, no wiecie, często się zdarzają różnego rodzaju awarie. Gdzieś tam kiedyś w jakimś mieście były jakieś bakterie kołowe, czy cokolwiek, gdzie różne rzeczy się zdarzają. Mało to sympatyczne, ale tak. Więc koniecznie musi być przygotowana i potem można jej używać. Jak ją wystudzimy, nie dajemy nigdy ciepłej wody do biszkoptu, tak? Zawsze musimy ją wystudzić. Teraz przechodzimy do rodzajów nasączenia. Pierwszym takim podstawowym, takim chyba najtańszym nasączeniem to jest woda. Tak. I to jest nasącz, który używam zazwyczaj i w większości. Ja w zasadzie w moich tortach używam dwóch rodzajów nasączu. Pierwszy to jest przygotowana woda, drugi to ewentualnie alkohol rozcieńczony bądź nie, bo czasami ktoś pyta, czy rozcieńczam, czy nie. Czasami rozcieńczam, czasami nie rozcieńczam, zależy od tortu. A jak rozcieńczasz? W jakich proporcjach? Bo ja zawsze się zastanawiam się. Ja albo daję czysty alkohol, ale wtedy to są tak zwane pijane torty i to moi klienci czasami się śmieją z tego, ale mówią, że to są tego rodzaju torty, gdzie ja tam jeszcze w kremach mam alkohol, więc to są tego rodzaju torty, przy których już nie musicie alkoholu na imprezę kupować, bo tam jest już alkoholu tyle w torcie. Natomiast to się rzadziej zdarza. Zazwyczaj ja rozcieńczam sobie z wodą przygotowaną, oczywiście i wystudzoną 1 do 1. 1 do 1. Tak najczęściej robię. No a zastanawiam się, co myślisz o nasączaniu biszkoptu wodą z cukrem, pudrem, czy tam z cukrem w ogóle. Także bierzesz sobie wodę, wsypujesz sobie cukru, mieszasz i potem nasączasz. Słyszałam i tam dziewczyny się pytały, jak tam, czy właśnie nasączam, ale powiem Wam, że nie, bo jakby biszkopt jest słodki i jeszcze dodawać tego słodką wodę, to za przeproszeniem... No ja też, dla mnie się robi takie masło maślane, że za dużo tego wszystkiego jest, więc jak macie dobry biszkopt, to już tak naprawdę wystarczy mu tylko i wyłącznie woda. Oczywiście, tak jak wspominałyśmy, no można sobie nasączyć w zasadzie wszystkim. Jeśli Wam zmiana koloru nie przeszkadza, no to okej, to jak najbardziej okej. Mnie przynajmniej, ale chyba Tobie też przeszkadza zmiana koloru, więc... Nawet nie koloru, tylko smaku, słuchajcie, jeżeli macie na przykład, macie na przykład biszkopt kakaowy i macie dwa różne kremy, na przykład przypuśćmy czekoladowy, do czekoladowego wiśnia pasuje, a na przykład do góry dacie mus na przykład malinowy, to mus, nasączenie z soku wiśniowego to już nie będzie pasowało, więc tutaj trzeba też bardzo dopasowywać ten nasączenie do smaku kremów na przykład, no tak, nie? Oczywiście. Natomiast nie lubię tej wody z cytryną, wody z cukrem, pudrem też nie, tak jak mówię, dla syropów nie lubię, natomiast woda przygotowana, ewentualnie woda z alkoholem albo czysty alkohol, to jak najbardziej tak, natomiast inne nasączenia. Woda jest po prostu bezpieczna. Jeżeli na przykład nie wiecie, jak nasączyć, w jakiej ilości, to najlepiej sobie zrobić właśnie wodą, bo wtedy na przykład jak dacie za dużo soku, to też właśnie wpłynie ten smak tortu, więc bezpiecznie na samym początku używać wody, a później jakby w trakcie testów, nie wiem, robienia więcej ilości tortów, możecie sobie eksperymentować z innymi smakami. Dokładnie, ale pamiętajcie, że eksperymentujemy zawsze na sobie, nigdy na kimś. Popróbujcie, bo są miłośnicy, ja tu cały czas wracam do tych syropów, bo dużo jest przepisów właśnie na te syropy. No mnie to kurczę nie bardzo leży. Skąd się wzięły te syropy? Bo ja syropy jak widzę, to tylko widzę w tych zagranicznych profilach. Tam widzę, że często właśnie nasączają jakimś tam syropem. Ale u nas w Polsce...
Zdarzyło mi się trafić na taki przepis, w którym był syrop używany, tak, i robi to, nie będziemy podawać imienia i nazwiska, ale robi to dziewczyna, która naprawdę robi bardzo fajne, ciekawe torty i chyba też ma nawet jakieś tam e-booki, ale robi te nasącze, no być może jej po prostu smakują i przypuszczam, że odbiorcom również, tak, więc to są tylko nasze preferencje. Ja nie lubię syropów, one są dla mnie zbyt gęste, nie nawilżają mi biszkoptu, tylko tworzą taką część biszkoptu w jakimś tam określonym smaku, więc ja bym sobie to podarowała, no ale to jest taka bardzo kwestia indywidualna, więc tutaj się nie czepiamy. Zobacz, jak Agnieszka nasącza biszkopt swoją techniką. Oglądnij do końca. Przy użyciu tak zwanego nakropka nasączam biszkopt wodą dokładnie tak, jak widzisz po prawej stronie ekranu. Troszkę tak, jakbym chciała za pomocą kółek narysować kwiatka. Bardzo ważne, nie nasączam brzegów biszkoptu. Zostawiam około 1 cm nienasączonego miejsca. Teraz nasączę biszkopt wodą z barwnikiem, żeby pokazać Wam, jak z czasem rozchodzi się nasącz w biszkopcie. Tuż po nasączeniu widzimy, że nasącz nie znajduje się w każdym miejscu biszkoptu, że jest sporo miejsc, które są nienasączone. Po obróceniu biszkoptu do góry nogami widzimy, że nasączu nie ma również na spodzie blatu. Po 24 godzinach nasącz rozszedł się po biszkopcie. Po lewej stronie widzisz świeżo nasączony biszkopt, a po prawej ten sam biszkopt, ale 24 godziny później. Teraz pokażę ten biszkopt od spodu. Jak widzisz, biszkopt jest nawilżony również od dołu. Po lewej widzisz spód biszkoptu tuż po nasączeniu, a po prawej po 24 godzinach. Jak widzisz, nasącz dotarł również do brzegów biszkoptu. Jak mogliście zobaczyć, nie jest to takie trudne. Niestety tutaj trzeba pamiętać, że tutaj jest jakby ta metoda prób i błędów. Zaczynajcie od małej ilości, czyli małego nacisku na butelkę, jeżeli używacie butelki. No i jakby z każdym tortem sobie zwiększacie albo zmniejszacie, bo możecie stwierdzić, że ten biszkopt jest za dużo. Tym miłym akcentem Was żegnamy i do zobaczenia w następnym odcinku.